Nie wierzycie, no i ja też jestem zszokowana. Wyrwałam przyziemnego z domu. Dzień dobry, witamy w innych okolicznościach przyrody. Dzień dobry. Tak, jesteśmy na malutkiej wycieczce. I wcale nie piliśmy. Nie! I nikt nas z domu nie wygonił? Nie. Wiecie, jest 11 listopada. Nie chcemy się wygłupiać z wkrętarką. No tak, no dzisiaj jest taki spokojny dzień, więc tak stwierdziliśmy. Nam też się należy. Tak, zrobiliśmy co mieliśmy zrobić przy zwierzątkach. Oczywiście owce nam dzisiaj znowu nawiały za ogrodzenie, ale jakoś się udało je z powrotem zapędzić i postanowiliśmy po prostu zrobić sobie fajrant. Tak jest. Wolne. Dzień off. Pamiętacie, wczoraj byliśmy w Gryfowie Śląskim. Dzisiaj jesteśmy bardzo blisko tego Gryfowa, koło Leśnej. Są jezioro Złotnickie i Leśniańskie. Opierdziel mi się dostało, że niewystarczająco mam długą rękę i nie widzi nas, że Klaudia zwiewa mi z kadru, że patrzy na ekran, a ja muszę patrzeć, żeby się nie potknąć. No bo wiecie co, on tańczy z tą kamerą do góry nogami i byście kompletnie nic nie zobaczyli. No ale jeszcze no stabilizację mam w tej ręce, wiesz? Ale wiesz, jak stabilizacja będzie tak, żeby całego cię upitoli, będzie tylko twój nos. Ciebie upitoli. Bardziej. Halo, kto tam? Hipopotam. No to my przyziemni, co wy się wygłupiacie? Przecież jesteśmy na wizji, nie widzicie nas? Aż dajcie spokój! Ale skąd macie numer telefonu do nas? I to wszyscy naraz? I żeby mówić naraz, do was kultury nie uczono? W szkole, że naraz się nie mówi? Całe 100 osób oraz 5? Dobrze, dobrze, rodzynku. Widzicie, zakosiłam mu rękawiczki. Jesień już się zbliża, ja swoje wiecznie gubię. A Marcin jest taki, że nie nosi. No to Klaudia mu podbiera. Jak nie czapki, to rękawiczki. Bo ja na ogół jestem przegrzany. Tak, to i dobrze pogrzany. To wiadomo. Dzisiaj będzie seria o nas, o rodzynkach. Tak? Tak. Od czego by tu zacząć, kochanie? Bo to, nie wiem, mieliśmy takie scenariusz, znaczy może nie tyle scenariusz, co w domu sobie układaliśmy, od czego tu zacząć, o czym powiedzieć, ale... No słuchajcie, no wypadałoby zacząć od przedszkola. Nie, albo od żłobka. No chyba od przedszkola nie. Myślę, że po prostu trzeba najbliżej naszej teraźniejszej sytuacji, w której jesteśmy, to możemy chyba najdalej się powinniśmy cofnąć jedynie Anglia. Bo nie wiem, czy jeszcze chcesz coś wcześniej. Wydaje nam się generalnie, że całe nasze życie wpłynęło na to, chyba jak i wasze, na to, w którym miejscu jesteśmy, co nie? My się z Marcinem w ogóle poznaliśmy, jak ja miałam przełom 15-16. Także wiecie, nie mówcie tego na głos, bo wsteczne prawo, nie wiem czy działa 30 lat do tyłu, czy 26, ale kryminał jak sam skurczybyk. No ale to słuchaj, to ciebie by się tyczyło, bo ty wtedy już byłeś pełnoletni, miałeś między 18 i 19, prawda? Tak. Jakoś tak. A ty byłaś biedną dziewczynką, ale trzeba przyznać, że w ogóle się do niej nie dobierałem. Ojej, no nie o tym mowa. No więc wiesz, ale nie, no ale to jest tylko karane. Aha, no, i to mała przyjaciółka, powiedzmy. Tak, no nie wiem, czy w naszych czasach były organizowane wtedy takie imprezy szkolne i ja u Marcina właśnie w Żeromie jakoś miałam przyjaciółkę, która uczęszczała do jego szkoły, bo ja byłam w innej. No i jakoś tak się wtedy spotkaliśmy, jakieś były kolejne Myśmy się imprezy. wtedy nie spotkali w Żeromie, ale ja ciebie zobaczyłem chyba w Żeromie, no o tym ale mówię. Spotkaliśmy się w Alcatrasie. Na kolejnej imprezie, tak. Alcatraz to był? Nie wiem, to jakaś też była jakaś szkolna potańcówka. Szkolna potańcówka. Jak to często bywa, ja nie wiem, ludzie się tak spotykają. Ja też mam problemy ze zrozumieniem na przykład takiej rzeczy, że wiecie 15 lat czy 14, ja tam jeszcze bym zrozumiał, gdyby na przykład była różnica, wiecie, na przykład ona 15, ja 35. No okej, faktycznie można powiedzieć, że facet już ustabilizowany i jakby mąci w głowie no dziewczynie młodej, ale tam 3 czy 4 lata różnicy
Tak jak razem byliśmy bardzo młodzi, no to takie... Tak, no teraz to nie prawo, wiecie, prawo prawem, ale tak jakoś, no wcale nie czujemy się, żebyśmy, nie wiem, jedno drugie krzywdę zrobiło. Nie no, teraz to nie ma żadnej różnicy, kochani. Marcin, pamiętam, że jak wtedy się jeszcze spotkaliśmy, właśnie to był przełom, że wyjechał na studia do Warszawy i to było też dla nas takim pewnym testem i sprawdzeniem, które zdaliśmy, jak widać, pozytywnie. Egzaminy też. Egzaminy tak samo. Z różnym skutkiem różne egzaminy, ale generalnie się zdało. Ja natomiast skończyłam w Jeleniej Górze Akademię Ekonomiczną. Może to nie był najtrafniejszy wybór, to nie była uczelnia moich marzeń, ale nie miałam takiej możliwości, żeby iść gdzie indziej, jechać do Wrocławia, do większego miasta. No, skończyło się tą akademię i ja nie pracowałam w zawodzie, bo od razu po w sumie ukończeniu jej wyjechałam do Marcina do Anglii. Pamiętam... Chwilę pracowałaś u mojej mamy w sklepie spożywczym, co nie? Kochanie, z pracą, to wiesz, to ja non stop pracowałam. Każda non stop pracowała, tak. Wiecie, to już od dzieciaka to ja tyle nie pracowałem, tak, co ona. w czasie studiów ja pamiętam, bo miałam na uczelni, bo oczywiście studia dzienne, było gdzieś tak do 13, różnie jak tam były zajęcia, no to później się goniło do sklepu i u Marcina mamy w sklepie doginałam. Również doginałam też w sumie no, rodzinnie u Marcina cioci w szkole tańca. Za barmankę. Za barmankę to ciężko powiedzieć. No tak, bo tam się nie piło alkoholu. Co nie? To nie była knajpa, to była szkoła raczej tańca. herbatkę no wiecie, ale jak to w szkole tańca. Kawiarka, taka można mini kawiarenka, może coś takiego na taki styl. Więc ja miałam dzień od godziny 7 do 22, nieraz cały czas w biegu. No ale to trzeba było po prostu na jakoś sobie tam doradzić, a też byłam bardzo samodzielną raczej dziewczyną, bo już jak skończyłam, ile lat miałam, jak się wyprowadziłam z domu? Moment, żeby nie skłamać. 18 czy mniej? Mniej może. No szybko myśmy razem zamieszkali, co nie? To znaczy ja Ciebie zmusiłam, może nie tyle co zmusiłam, ale jak zobaczył, że ja się z domu wyprowadziłam i byłam akurat jakoś tak, miałam przyjaciółkę w tym momencie, i która mi bardzo pomagała i u niej zamieszkałam. Jak się o tym dowiedział, no jak, a nie możemy razem? I to później, wiecie, jakoś tak się zaczęło, prawda? Młodzi, wiecie, popatrzcie, młodzi ludzie, bo tak właściwie jak sobie teraz myślę, że szybko zaczęliśmy ze sobą, no znaczy chodzić to wiadomo, no chodzić, ale jakby szybko ze sobą zaczęliśmy dorosłe życie, tak można powiedzieć, takie docieranie się, i jak wiele osób również mieliśmy, wiecie, swoje utarczki, ja to nazywam okresami 3-letnimi i tak to trwało chyba do 12 roku życia, 12 lat razem, i później jakoś dziwnym trafem się uspokoiło, teraz mamy kryzysy co miesiąc. No, żeby co miesiąc, wiecie co, po prostu tak... Ja mam kryzys jak wstaję generalnie z łóżka. A ja mam kryzys jak na niego patrzę, na jego wiecznie zmęczoną minę, po prostu już mi tutaj się ciśnienie podnosi. No dobrze. Tak, ale wtedy jeszcze nie wiedziałaś. Wróćmy do 25 lat temu. Tak, do głębokiej komuny. Nie, jeszcze wtedy nie było komuny. Nie, do głębokiej to. No i właśnie jak się dowiedział, że ja u koleżanki, no to razem zamieszkaliśmy. Ja w tym czasie chyba, jak było, że ja chyba kończyłem studia już, czy nie? Czy ja... Ty wtedy byłeś na studiach dziennych, ale ja byłem na dziennych i ja chyba po 2 latach zmieniłem na zaoczne. Coś takiego było. I wtedy zaczęliśmy mieszkać razem, co nie? Tak. Czyli to musiałaś mieć koło 17-18 lat, tak jak mówisz. Tak, 17-18 lat miałam, jakoś tak, no szybko wybyłam z domu. Co, ja wtedy chyba myśmy kawiarenkę otworzyli, co nie, internetową, trzeba było kredycik spłacać. Na początku oczywiście to wiecie, to były złote czasy, bo to internet wchodził, to było nawet całkiem fajnie i przyjemnie. Tylko że przez złote czasy konkurencja rosła jak grzyby po deszczu i padała równie szybko. Pamiętam, że chodziło do takich absurdów, że naprawdę to za godzinę czasu to się śmieszne pieniądze brało. Tak, że to faktycznie na prąd i padali zaraz, no wiecie, chcieli jakby, żebyśmy my się zamknęli i przejąć, no wpływało to tak, że oni się zamykali, a myśmy nic nie zarabiali. No ale summa summarum, no później też nas to jakby dopadła na rzeczywistość, realia, internet coraz bardziej się rozpowszechniał. Ale udało się kawiarenkę udało się sprzedać, co nie? No i wyjechaliśmy, mam brata, który mieszka w Anglii, tam bardzo długo, on wyprowadził się przed nami. No i jakoś tam jego przyjaciel chciał się budować, zaprosił tatę, który jest inżynierem. Potrzebna była osoba, mój brat jest dosyć takim dobrym artystą, muzykiem i robi wizualizację. I jakby on nie za bardzo miał czas i dryg do tego, żeby w budowlance siedzieć.
Natomiast no, ponieważ ojciec był budowlańcem, no to ściągnął ojca, ojciec potrzebował kogoś do tłumaczenia, to ściągnął mnie. W tym momencie jakby skończył się etap Polski i kawiarenki internetowej. Klaudia jeszcze została chyba gdzieś na kilka miesięcy jakby upłynnić nas. No tak, tak mnie ujaił z tym wszystkim. Wiecie co? Pamiętajcie, że no dobrze się ustawiasz. No nie, akurat teraz ironizuję, żartuję. No Marcin no wyjechał, razem pchamy pewne rzeczy. No wiecie, dobre ustawienie, dobra, zostawiłem jej jakby problem sprzedaży, ale ja musiałem się uczyć i angielskiego budowlanego i uczyć się rozróżniać cegłę od pustaka i to jeszcze po angielsku. Dla mnie to ani po polsku, ani po angielsku nie brzmiało. I wiecie, także ja też miałem. I jeszcze do tego byłem pomocnikiem, jeszcze do tego miałem kontrakty załatwiać i tak dalej. Także to każdy z nas miał jakąś swoją część do spełnienia. No i właśnie chcielibyśmy powiedzieć, że popatrzcie, jak się dziwnie losy życia plotą, co nie? Że my tam wspominaliśmy wam chyba, jak myśmy kupowali dom, teraz właśnie tak zmywaka oglądaliśmy na internecie. I on tam narzeka, co nie, jak to w Anglii jest tak naprawdę, jak to się domy kupuje. I no, mieliśmy bardzo podobny przypadek, naprawdę? To jest właśnie, to się nazywa freehold i leasehold. Jedno dotyczy tego, że jesteś właścicielem ziemi, na której masz dom, a drugie właśnie, tak jak mówił zmywak. Właścicielem kubatury, tak, kubatury, której stoi ten. No i mieliśmy taki dom, piękna wiktoriańskie mieszkanie, naprawdę śliczne, szerokie schody i takie no, naprawdę ładne. Dzielnica też już nie najgorsza, tak. Ale jak się właśnie dowiedzieliśmy, właścicielem był nie wiadomo kto tej ziemi pod spodem, więc tak naprawdę my tam byśmy nic nie mogli zrobić, no bo ciągle on był właścicielem właściwie budynku. Ten okres jego jakby wynajmu tej ziemi się kończył, nie wiadomo kto był, żeby to przedłużyć. Mieszkanie było drogie, no i tam właśnie no, uratował nam pupę prawnik, bo tam za wszystko odpowiedzialni są prawnicy, nie tak jak w Polsce. Tam za prowizję chyba 1,5 czy 2% od jednej strony, też zobaczcie jakie są prowizje w Polsce, od dwóch stron. Za prowizję 2% czy 2,5, Klaudia? Nie, 2%. 2% od jednej strony oni załatwiają ci kompletnie wszystko. My generalnie przychodzimy do faceta i słuchamy. I on mówi, słuchajcie, sytuacja jest taka, zrobiłem badania, czy tam coś, czy nie ma pężu, czy nie ma przecieków, czy jest blisko kościół, czy jakieś podatki, czy przeciekał, czy struktura, wszystko jest poza nami. To znaczy, tak kochanie, ale 2% to brała agencja. Kochanie, aha, ale prawnika osobno płaciliśmy, to nie jest tak. I to nas chyba, nie wiem, czy to nie około 1000 funtów. Tak, 1000 funtów. Aha, faktycznie, dobrze Klaudia mówi. No. Ale jakby, no wiecie, my tylko podejmowaliśmy decyzje, które dwie strony usilnie starały się w najlepszej wierze dla nas nam przedstawić. Nie było tam, wiecie, wie pan, będzie dobrze, wie pan się przepchnie, pan się nie marnie. Czysto, klarownie i mimo, że oni jakby nie pokazują, to jest teraz wasza decyzja, ale jak się nawet spytało, a jak pan by coś takiego robił osobiście, to prawnik nam powiedział, że nie wpychajcie się, bo będziecie mieli problemy. I wiecie, i czemu o tym mówimy? Bo mieliśmy również mieszkanie wcześniej, to znowuż chcesz odpowiedzieć o tym? Pamiętasz to taki na pierwszym piętrze mieszkanie takie. Tak, ale co to wynikło, że nie mogliśmy go kupić? Wynikło to, że ja miałem firmę, było, że byłem już zatrudniony, że miałem własną firmę, a chyba, że ja powiedziałem, że jestem zatrudniony, albo coś tam z papierami było. No ale to z urzędem skarbowym, wyobraźcie sobie ich burdelik. Zgadza się, no po prostu, u nich było niedopatrzenie jakieś, ale przez to, że takie samo nazwisko u Marcina i u taty. I mojego brata, bo jeszcze mój brat ma te samo drugie imię. I zobaczcie, mieliśmy 2 podejścia nieudane. Wiecie, człowiek już kocha mieszkanie, nie? Już tam meble ustawia. Ja po tym mieszkaniu, właśnie po tym wiktoriańskim, byłam taka zawiedziona, no bo po prostu cały czas coś tyle się stara, tym bardziej, że ja jeszcze tak na szybko chyba sprzedawałam tutaj takie malutkie, miałam mieszkanko 28 metrów kwadratowych, żeby mieć na depozyt tam i mówię, kurczę, uciekło nam i takie taki zdegustowany był. Wiecie, jest jak to człowiek coś już bardzo chce, co nie? I nagle mu to spod nosa zwiewa. Dokładnie. I dlatego my na przykład już jesteśmy nauczeni, że do niczego się nie przyzwyczajamy. Ale właśnie nie ma to dla nas znaczenia, czy nam coś zwiewa spod nosa. Są inne możliwości. To jest właśnie nawiązanie, to jest właśnie pokazanie. Właśnie, słuchajcie dalej, zobaczycie później, to jest fajna lekcja, jakby pod koniec z tego wyjdzie, co nie? No bo tak parliśmy do przodu, do tego wiktoriańskiego, parliśmy. Do obydwu tych domów. Do obydwu. Tam już architekci
architekci chodzili z nami, ja miałem znajomego, on mi świadczył usługę za darmo, bo nas znał i nas lubiał. Wiecie, ale to ściąga się człowieka, jego godzina to stawka była chyba około 200 czy 250 funtów na godzinę. Także wiecie, no mimo, że nie płaciłem, tak jakby zdawałem sobie sprawę, że no to są koszta, co nie, dla kogoś. I jaka to jest przysługa. I czy to był sens? I czy to był sens? Nie było sensu. To, co ma być, to, co jest zapisane, to już będzie. Czasami... Nie pchajcie na siłę. Właśnie, pchamy na siłę coś, czego nie powinniśmy. I stąd biorą się dołki później. I tracimy na to energię. No i zobaczcie, jak to wszystko się nam układało. No byliśmy tak podłamani, nic nam jakoś to nie wychodziło. Człowiek jakoś taki, no już tracił trochę nadzieję na jakiś tak, że no, po prostu będzie miał coś swojego, takiego własnego. Jedno nieudane, drugie nieudane. I po jakimś czasie, nie wiem ile to już minęło, trochę daliśmy chyba sobie tak odpocząć, prawda? Bo trochę nas to zdrenowała ta decyzja, znaczy te problemy. I później pojawiło się ten nasz domek, to był bliźniak. O dziwo, on się nie pojawił. On się nie pojawił, on był. No, ale on był chyba 2 albo 3 lata na rynku, nikt go nie chciał. To tak, jakby on na nas czekał. Niewiarygodne. No niewiarygodne. Ale poczekaj, ale pamiętasz co było? Że jak my patrzyliśmy na tych wyszukiwarkach wszystkich mieszkań, on był ostatnim, który braliśmy go pod uwagę. Wszystkie inne obejrzeliśmy, jeździliśmy. Wiecie, wszystko. Wszystko, naprawdę, wszystko co było możliwe, oczywiście w zasięgu naszego portfela. O tak, no. Kredytu. I tego, co tam chcemy. W ogóle, popatrzcie, też taka ciekawa sprawa, że ja mówiłem Klaudia, że lepiej wydać maksymalną pieniądze, jaką możemy, ale na mieszkanie, wtedy mieszkanie będziemy mieli duże. Mieszkanie, czyli nie domek. A Klaudia bardzo się opierała domek. Ale mówię, Klaudia, za te pieniądze, to jaki my domek będziemy mieli? No. A ja chciałam domek, bo jednak mówię, no nie chciałam mieć sąsiada ani nad sobą, ani pod sobą. Był tylko obok. No ale... Bliźniak. Ale to bliźniak, to jakoś tak, wiesz, możesz chodzić na górze, tupać i nikomu to jakoś problemu nie sprawia. Mieszkaliśmy, wynajmowaliśmy, więc wiemy, że to jednak niesie się. No i teraz i ten dom czekał na nas, po prostu czekał. Wiedział, jakie my mamy możliwości, że możemy go wyremontować własnymi siłami. Wiedział również, że nas ledwo na niego stać. Tak. I dzięki, ale przez to, że tak długo stał, dobrze można było ponegocjować. Wiecie, bo jak wam mówiliśmy, mieszkanie było w stanie takim, że właśnie czekało 3 lata. Było w bardzo dobrej dzielnicy, natomiast szyby były papierem ściernym pomalowane, wszędzie wilgoć, grzyb i jakby roboty musieliśmy, tam wszystkie tynki myśmy kuli od nowa, właściwie wszystko robiliśmy od nowa przy elektryki chyba. Ale ja w sumie to powinnam podziękować tutaj Majkowi, że on cię trochę wybił z tego ślepego tropu mieszkań. No uzmysłowił ci... Ten architekt, powiem, bardzo mądry człowiek. Tak, uzmysłowił ci, jakie możemy mieć problemy w następstwie. Zadał Marcinowi takie jedno pytanie. Co się stanie, gdy na przykład będziesz musiał mieszkanie sprzedać na CITO w 2 tygodnie, bo będziesz musiał wracać do Polski, czy ktoś będzie chory, czy cokolwiek. Zastanów się wtedy w tym momencie nad swoją inwestycją. Czy jesteś w stanie ją spieniężyć i upłynnić od razu. No i posiedzieliśmy, pogadaliśmy i szybko jakby człowiek się uspokoił, że faktycznie pchamy coś, co jest bez sensu. I to jest taka dla was też lekcja, że jeśli coś za długo nie wychodzi, znaczy ja nie wiem, bo to pewnie każdy ma swoje zdanie, ale jeśli coś dużo kłód nam pod nogi rzuca, to może niekoniecznie jest warte jakby tego zachodu? Albo może nie trzeba to interpretować jako kłody, tylko wiesz... Też jakaś nauczka i lekcja, nie? Znaczy nauczka, lekcja, kochanie, ciężko powiedzieć. Ciężko powiedzieć, z perspektywy czasu, zobacz, to nie były kłody, to po prostu były takie drogowskazy. Drogowskazy to były. Tak, to żeby... I my tego mieliśmy masę w swoim życiu. Tylko trzeba się nauczyć je interpretować. I jakby, wiecie co, wyciszać się w momencie, kiedy one następują, bo człowiekowi rośnie ciśnienie i ono na 100% wam źle doradzi. Znaczy, tak mi się wydaje, może są ludzie, którzy na ciśnienie im dobrze radzą, no ale mówimy o sobie. Z wieloma rzeczami, kochanie, chociażby nawet ja mogę powiedzieć na przykładzie swojej pracy. Z samym wyjazdem, tak, ale w ogóle to pierwsze to na przykład sama kawiarenka i studia, później sam wyjazd do Anglii, też dobra decyzja, właśnie te perturbacje. A muszę wam powiedzieć, że na początku byłam bardzo sceptyczna, bo jednak człowiek skończył te studia. Chciał się realizować. No i chciałam się w jakiś tam sposób realizować. Chciałam podjąć pracę tutaj w swoim zawodzie, a
nie miałam takiej możliwości, ponieważ no Marcin postawił mnie tak jakby przed faktem, nie tyle, że on mnie postawił przed faktem wykonanym, ale byliśmy w związku, wyjechał za granicę, no to ja sobie nie wyobrażałam, że on będzie tam, a ja będę tu. No to już nie jest Warszawa, ale to też no zawsze żyliśmy wspólnie i no jednak no trzeba się wspierać w każdym momencie. No i właśnie tak, no i teraz i Klaudia też tą swoją pracą, co nie już później, następne jakby... No dobrze o tym wiecie, że no wyjeżdżając za granicę, no nie macie tej swojej od razu wymarzonej pracy. No ja z tą pracą no miałam trochę pod górę na początku i wyjechałam, to oczywiście też nie czułam się z językiem komfortowo, jednak człowiek ucząc się tutaj języka, a jeszcze wcześniej miałam niemiecki, a dopiero później na studiach angielski i było go dość, miałam 2,5 roku, wtedy chyba to było angielskiego, no to szczerze mówiąc to się po prostu uczyło tylko na zaliczenie, na zdanie. Nie przywiązywał człowiek jakoś do tego większej wagi i nie wiązałam perspektyw jakichś większych na wyjazd i że będzie mi on potrzebny. Dlatego później wyjeżdżając, no pierwsze co zrobiłam, to poszłam oczywiście do koledżu, żeby jednak nabrać tej ogłady i otwartości i po prostu przełamać tą barierę, żeby mówić. Bo jednak język uczony polski, a język angielski to nie jest to samo. Znaczy, no powiedzmy, ale... To niby jest, a nie jest. A jeszcze tych akcentów. A jeszcze tych wszystkich obcokrajowców. Wiecie, tak jak na przykład ja szybko mówię, nie ma pauz pomiędzy słowami. Anglicy tak samo mówią, niektórzy, prawda? Tak, niektórzy jakby dają ci fory i mówią wyraźnie, żebyś zrozumiał, a niektórzy kompletnie mają cię w nosie i jadą tak, że chyba jakby specjalnie chcieli cię pogrążyć. Ty kochani, wiesz co, chodźmy, zrobimy małą przerwę, przejdziemy się kawałek, ja muszę swoje stare gnaty rozprostować i wrócimy do wątku. Tak jest. Jak będzie jeszcze aparat stał. O, ale pomóż starej. No nas już nogi bolą. Nachodziliśmy się, wiecie, od tamtego miejsca to chyba, ja wiem, 5 km, co? No nie wiem, no. Nie wiem jak masz. Tam było. Nie no, ja musiałam się rozprostować trochę, bo mnie biodra zaczęło boleć. Wszędzie jest pięknie. Wszędzie jest pięknie, no. Fajny taki mech jest, wiecie, bardzo suchy, normalny, prawdziwy dywanik. O, popatrzcie, o Jezu, jak schodzi. O Jezu, zobaczcie jak to wygląda. No i zniszczyłem. Nic nie zniszczyłem, popatrzcie. Suchutka poduszka. No, poduszka. Nic dajesz z powrotem na miejsce, nic się nic się nie pomarnowało. Popatrz. Dobra, siadaj pierdoło. Dobrze, wracając do tematu mojej pracy. Pierwszą pracą, którą podjęłam, to była praca kelnerki w restauracji. Ponieważ w miejscowości, w której mieszkaliśmy, była ona bardzo turystyczną, no i nie ukrywamy, że dużo biznesów było otwartych i się kręciło, jak był sezon turystyczny. Dlatego to była taka pierwsza z moich prac. Niestety nastawała jesień i zima, więc było oczywiście pracy coraz mniej, a wiadomo, to się oczywiście na finanse przekładało, więc musiałam po prostu zrobić jakieś postanowienie i albo porozmawiać z właścicielami. Jeżeli chodzi o samozatrudnienie, no to byłam zatrudniona na taką umowę, jak to się określa? Śmieciówkę czy okresówkę, nie wiem, to nie była umowa stała, więc oczywiście chciałam z nimi renegocjować ją, niestety nie zgodzili się, ponieważ nie opłacało ale nikomu, prawda, tam starsze pracownice próbowały coś zrobić. Generalnie traktowali ludzi przy tych robotach bardzo słabo. Tak jak w Polsce też narzekamy, uwierzcie mi, tam jest, no powiedz Klaudia, jak cię szarpali, żebyś przyjeżdżała i wiesz, i później cię odsyłali do domu, bo jednak nie. I to nie byli tacy Anglicy, to byli u Greków się pracowaliśmy, Cypryjscy. Na początki, wiecie, czynsze opłacała, dawała nam żyć i jakby nie musieliśmy się martwić o pieniądze, ale zobacz, coś było. Ale to tak jak znowuż jak się ułożyło nam.
w ostatni dzień Klaudia już była tak zestresowana i zdenerwowana i mówię do Marcina, nie, muszę coś po prostu zmienić. Weszłam na internet i słuchajcie, w ostatni dzień razem, nawet Ty mi pomagałeś, wypełnić aplikację do szpitala jako pomoc pielęgniarska. I słuchajcie, się dostałam. Ja nawet nie wierzyłam w to. I to było po prostu, pamiętam, nawet chyba, nie wiem, godzinowo po prostu na styk, to tak było do północy, to siedzieliśmy i robiliśmy. Następny fuks. I to był po prostu taki fuks, że nie wiem. I od tego momentu Ale praca była ciężka, słuchajcie, no. Klaudia pierwsze miesiące, czy tam tygodnie to zielona przychodziła do domu. Znaczy nie tyle zielona, też no pierwsze tygodnie to ja przychodziłam nawet z taką płaczem, no. Że tak i wiecie, no ciężko się pomaga ludziom, którzy potrzebują wszelakiej pomocy. No ale trzeba być elastycznym i dojrzewać do pewnych decyzji. Jeżeli jest praca, to się ją podejmuje. Dlatego w ogóle pierwsze moje takie jakby przystosowania do pracy były na oddziale dość ciężkim. Miałam w sumie pacjentów, którzy już byli do domu nie wracają. No raczej do domu nie wracali. I znaczy wracają, ale nie tak. I wiecie co, no było to bardzo przykre. No byłam w sytuacjach, w których no niestety pacjenci odchodzili na moich rękach i człowiek nie wiedział nawet jak się zachować, co ma zrobić, i nieczęsto macie na pewno takie sytuacje. I oby jak najrzadziej. I żeby jak najmniej. I to było takie pierwsze dni, były bardzo ciężkie dla mnie, tylko jestem taka, że zagryzę zęby. No, bo trzeba. I później jakoś to człowiek już obcując z tym na co dzień, chyba się, może nie chcę źle się wyrazić, że się znieczula, ale oswaja się z tym, przywyka. Do wszystkiego. Tak, oczywiście nie byłam na tym oddziale cały czas, to były różne oddziały, dlatego szybko później zmieniłam. Pojawił się etat na stałe na oddziale rehabilitacyjnym i tam przepracowałam długo, chyba 8 lat, o ile się nie mylę. Po prostu już tak długo byłam na tym oddziale i mnie trochę taka rutyna już zaczęła dobijać. Zaczęłam się szkolić i poszłam na taki jakby kurs, to można powiedzieć 2-letni, który po prostu zwiększał moje kwalifikacje i moją bandę, że mogłam po prostu wyżej się wpiąć w karierze w szpitalu jako pomoc czy pielęgniarska, czy jakimś później innym dalszym specjalizacji. I to mi pomogło, wyobraźcie sobie, w dostaniu następnej pracy. To była posada pomocy dietetyka. Nie wiem jak to określić, w sumie przetłumaczyć to po polsku, ponieważ to była w ogóle taka nowo stworzona posada, bo nasz szpital zajmował ostatnie miejsce w całym tak jakby rejonie, jeżeli chodzi niestety o umieralność pacjentów po urazach, po przeszczepach bioder, kolan i tak dalej. Więc trochę lipa była, trochę tak źle wyglądaliśmy. Odkąd Klaudia oczywiście zaczęła pracować, tam się te wyniki zaczęły jakby pogarszać drastycznie. Świnio jedna. No i z tego względu powstała jakaś taka większa akcja, z Anglii, w której wzięło udział chyba z 10 szpitali, między innymi nasz, że trzeba coś z tym zrobić. No i było właśnie nakład większy na fizjoterapię, żeby po prostu więcej godzin było, na lepszą dietetykę, na to, żeby po prostu ktoś z tymi pacjentami fizycznie był i była jakaś taka w ogóle też większa kooperacja między lekarzami, pielęgniarkami, fizjoterapeutami, dietetykami, żeby powstał taki zespół, który po prostu jest dedykowany dla pacjentów pourazowych. No nie ukrywam, że to średnia wieku 80 lat. No ja dostałam się na tą posadę spośród chyba 56 kandydatów. Więc czułam się taka wyróżniona. Rodzynek. Taki rodzynek. I słuchajcie, to była naprawdę fajna praca. Wiem, że co mówiłam wcześniej o szpitalu i tak dalej, ale ja naprawdę czułam się spełniona w niej. Zobaczcie, niby byłam zawiedziona, że jednej pracy nie dostałam. Nie, najpierw była zawiedziona, że poznała mnie. Tak. Później była zawiedziona, że wyjechała do Anglii. Później była zawiedziona, że jedno mieszkanie przeze mnie nie było kupione. Później była zawiedziona, że ja chciałem mieszkanie, ona chciała domek. Słuchaj, może mi też w ogóle na drugie zawiedziona, co? No.
Pasowałoby nawet. A ty ciśnieniowiec. No, też by uważaj. pasowało. Wiecie co? I zobaczcie, jak nasze koleje losy się potoczyły. Dobrze, że sobie nałożyłeś, bo ja już się bałam, że mi to nałożysz. Jak wyglądam? Cacy. To podobam wam się? Dzień dobry, to ja, Rodzynek. Au. Chodź, Rodzynko. Do tej pory jesteście z nami już 1,5 godziny i mamy już 2 rzeczy obgadane. Nie wiem, czy 1,5 godziny. Skąd wiesz, że Nie, 1,5 godziny? śmieję się. Ale czy nam to wychodzi, bo my robimy cięcia? No my to robimy cięcia, wiecie, gadki szmatki. Chodzi o to, że popatrzcie, że życie pozornie nam podrzuca kłody pod nogi, ale zawsze można z nich pozytywne lekcje wyciągnąć. Nie zawsze ta kłoda kończy się tragicznie. Czasami nawet tragedia w życiu, bo tych też mieliśmy kilka, pozorne tragedie, jakby no, na przykład umocniły nas, na przykład pokazały, na co trzeba uważać, na przykład pokazały, jacy są ludzie i wiecie, przynajmniej jedno, co możemy zrobić i to wszystkim życzę, żeby zawsze coś pozytywnego z każdej sytuacji wyciągnąć, bo każda sytuacja czegoś uczy i nie ma tak tragicznej sytuacji, żeby czegoś was nie nauczyła, bo życie to tylko życie, nie ma też co się za bardzo wkręcać, bo żyjemy dalej. Wiecie, że do przeszłości już nie jesteśmy w stanie zmienić, stało się, to się stało, przełykamy szybko kuleczkę i lecimy dalej z koksem, nie? No i to pomaga. Wiadomo, że my też sobie dusimy kuleczka. My też sobie pewne rzeczy dusimy, ale dosyć szybko sobie radzimy z przeciwnościami Rosji. Ja myślę, że rzeczy, które nas mega wkurzają, to mniej więcej trwają około doby do 2, nie? I później już zaczynamy być normalni i szukamy nowych. Warto być elastycznym. No warto być elastycznym. No kochanie, przełykamy, no może pozostaje to jednak z tyłu głowy troszeczkę. No tak, jako nauka, lekcja i jako z tyle głowy, że na przykład jako powód do zmiany pewnych następnych decyzji, co nie? Ale również jakby mamy nadzieję, albo raczej wiemy, czy przypuszczamy, no wiemy chyba, że mimo, że teraz nie czujemy, co nam to dobrego, pozytywnego da na 100%, co nie? Bo zmieniła się nasza rzeczywistość, to wiemy, że i tak za 2 czy 3 lata, czy 5, czy ile tam potrzeba czasu, nasza rzeczywistość się w inny sposób ukształtuje, że decyzja, którą mieliśmy podjąć, a nie podjęliśmy z pewnych powodów, jakby właśnie wyjdzie nam na dobre. W ten sposób. Czyli chcemy coś mieć, nie dostajemy tego. O Jezu, jakbyśmy chcieli, a nie dostajemy. Dzień czasu mija, my już myślimy o czymś innym, to nie ma znaczenia, przecież nie jesteśmy tym, co mamy, tylko jesteśmy tym, kim jesteśmy. I wiecie, i układamy swoje życie pod nowe warunki. Elastyczność jest bardzo przydatna, na ile oczywiście można być elastycznym. No. Mieliśmy też, wiecie, kilka wtop, kupiliśmy samochód taki lekko niby, okazał się uszkodzony, zaufaliśmy, Ojejciu, no. wpłaciliśmy dużo więcej pieniędzy, wyszło nam z tym lekkim uszkodzeniem, tak jakbyśmy taki sam rocznikowo kupili, nieuszkodzony. Ale poczekaj, to trzeba chyba uszczegółowić, bo będąc w Anglii, tam kupiliśmy samochód kategorii D. Kategoria D to jest po lekkim wypadku, po u nas to się nazywa. wypadku, tak. No widzieliśmy ten samochód, no z zewnątrz wydawało nam się, że jest cacy, opis cacy. Nie, no wiedzieliśmy, że jakiś tam błotnik, no tak. coś, jakieś takie pierdoły do wymiany. No to mówimy, no to chyba podołamy. Znaczy nie my osobiście, tylko mechanik podoła. Mechanik i nasze finanse. Ale co się okazało? Więcej. O Jezu, to była chyba nasza największa, znaczy nie, to była nasza wtopa duża. Dobra. Tak, ale jedyne co było dobre w tym samochodzie, że jak zaczęliśmy naprawiać, no to trzeba było coś kupić. Więc sobie płaciliśmy jakby na raty i ten samochód jakoś zrobiliśmy się złożył do kupy. I wiecie, i złożyliśmy go do kupy, no i służył nam przez cały okres pobytu, tam chyba 9 lat, bo myśmy tam 12 czy 13, czy ile myśmy tam byli tych lat, ale chyba z 9 lat nam służył. Przyjechał z nami do Polski i powiem wam, że ja w niego jeszcze w remont, bo nam dobrze służył, jeszcze w remont w niego wrzuciłem tyle pieniędzy przed samym wyjazdem, że ktoś, kto go tutaj kupił w Polsce, kupił go jeszcze o 1500 złotych taniej. No i widzicie, i pozornie zła decyzja na przykład w tym, że wyjeżdżamy do Anglii, okazała się dla nas całkiem szczęśliwa. Ale w ogóle tak pozorna ta decyzja, nawet Marcin, bo to przecież Marcina była decyzja o tym wyjeździe i to było jeszcze przed tym całą aferą, zamieszaniem na świecie. Ja będąc w swojej pracy prawdopodobnie musiałabym się zaszczepić, bo jak nie, to bym straciła pracę. No i popatrzcie, i to moment a to on wymógł, ja kilka rzeczy wymogłem, ale to nie znaczy, że ja mam rację, bo kilka rzeczy Klaudia jej wymogła, miała rację i kilka rzeczy Klaudia mówiła, ale nie wymogła i też miała rację.
ona, ale nie weszliśmy w to. No nie mam chyba takiego powera, takiej siły przekonywania jak on. No wiecie, albo takiego głosu mocnego. Ja to potrzebuję, wiecie, mieć danych nałożonych, żeby mi ktoś wytłumaczył dlaczego, ja intuicyjnie. ona intuicyjnie. Ja ale tak, się uczę jej teraz. Ja delikatnie mu podsuwam, a nie mogę tego, nie potrafię chyba tupnąć nogą i powiedzieć nie, po prostu robimy to tak, bo ja chcę. Następna fajna porada, na moim zdaniem, jest taka, że warto, znaczy nie wiem, my nigdy się nie liczyliśmy z Klaudią. Od czasu, jak ona miała te, powiedzmy 15 lat, ja te 18 czy 19, jakby jeśli ona coś potrzebowała, ja miałem, to dawałem i na odwrót, i jakby zawsze mieliśmy wspólne konto i nigdy w życiu nie mieliśmy jedno do drugiego jakiegoś że ty bierzesz, no tak, a ja tylko daję, albo wiecie, ja miałem momenty, że na przykład nie mieliśmy roboty w Anglii i Klaudia jakby swoją pracą nas utrzymywała, miałem momenty, że zarabiałem znacznie więcej niż Klaudia, no to ją utrzymywała, znaczy ją nie utrzymywałem nigdy, bo właściwie ona cały czas miała stabilną pracę, może w ten sposób. Tak, moja była szarpana. Mniej, ale no, tak, ale twoje pozwalały nam ekstrawagancję wyjście do restauracji. Albo na wyjazdy na jakieś tam na wczasy, co nie? No, na życie takie, powiedzmy, że raczej, no to, jeśli tam dwie osoby pracują na jakichś takich średnich pozycjach, to można żyć w Anglii, można żyć wygodnie, co nie? Jeszcze jak się pracuje, typu, że masz mieszkanie rozwalone kompletnie i własną energię wkładasz w jego budowanie, no to przecież oczywiste, że podnosisz wartość tego domu, co nie? Czyli troszkę naszych oszczędności jakby z życia, no i te mieszkanie, no spłacanie rat, przecież jak spłacasz raty, to odkładasz część swoich pieniędzy, bo to jest twoje. W tym czasie mieszkania zaczęły rosnąć mocno do góry i tak jakby nam też się udało. Tak. Wprawdzie no udało się, nie udało, bo wróciliśmy do Polski, to też zaczęło być potwornie drogo, więc jakby zyski stamtąd szybko topniały tu, no nie? Ale jakby no z 300, nie tam może 400-500 metrów mieliśmy kwadratowych działkę z domkiem, to mamy teraz 2,5 hektara i jesteśmy właściwie zadowoleni. My nigdy nie optowaliśmy, żeby być aż tak duzi. Naszym marzeniem był hektar, prawda? Jak tu przyjechaliśmy. Bo hektar, by się naczytaliśmy książek. Tak, o hektar Anastazji się naczytaliśmy i jako, wiecie, tacy romantycy stwierdziliśmy, a po co nam więcej? No, to wiecie, ona żyła w innych czasach, więc to może inaczej potrafiła żyć. Tak. I była kimś innym. Molu, stary. Tak? Wiecie co, jak mi go ciężko było wyciągnąć z domu, naprawdę. Wiem, weźmiesz urdel. Naprawdę bardzo ładne okolice, można na rowerze pojeździć. Fajne dziewczyny się tu kręcą, szkoda, że zajęte. Dużo fajnych kamieni. Kamieni? Ja mam obsesję na punkcie kamieni ostatnio. A ja kartonów. Tak, byliśmy u sąsiada i miał właśnie bardzo dużo kamieni. Może się z nim dogadamy jakoś, bo już widziałam, jak sobie zrobił takie patio. Piękne patio zrobił, ale no powiem wam, że majstersztyk, bo to u słupka jest, więc można było go wyprostować, że w miarę jest płaski, cemencik dookoła i to wszystko, tam nic nie widziałem, nie pęka, normalnie profesjonalna robota, tak, a wszystko kamienie z pola. A my na świeżo byliśmy, więc teraz gdziekolwiek ja nie idę, tylko patrzę kamień. Aha, ale najlepsze jest to, że moja teściowa to samo. Nie wiem, czy to jest zaraźliwe, czy nie, ale twoja mama tak samo. Gdziekolwiek nie idzie, to patrzy kamienie. Ja też lubię kamienie, tylko problem jest, że ja je później muszę dźwigać. A wiecie, jak ile kamień waży? Taki kamień to można plecy stracić. To może taczkę weźmiemy jakąś. No, taczkę, Klaudia, ale to nie jest takie coś, wiesz, po jednym kamieniu, co ty, kurwa, to jest nie, problem, że u nas nie ma tak dużo kamieni, tam gdzie jesteśmy, przynajmniej na tych polach, no tak blisko. Tak. Chodź, przejdziemy kawałek. Idziemy wszyscy razem za ręce. Idziemy wspólnie na spacer. Nie ociągamy się. Kochani, wiesz, że już chyba jest późna godzina? Dlaczego? No zobacz, słońce, chociaż nie, za drzewami się schowało. Jest, to wiecie, jest tak lekko pochmurno. Jest godzina 3:10. Pamiętasz, jeszcze mieliśmy taki fajny jeden przypadek, nawet odnośnie zakupu naszej działki. Już w Polsce? Tak, jak po przeprowadzce i po poszukiwaniach tutaj, najpierw przeze mnie, a później wspólnych. Mieliśmy taką jedną działkę, o Jezu, wspominaliśmy, była wymarzona, z widokiem na Śnieżkę. Prywatnym, między lasem. Naprawdę. Coś niesamowitego, bo takich widoków w ogóle rzadko można spotkać. Tak, no ale... Była za daleko od mediów. Była za daleko od mediów, jednak przeliczyliśmy i tam coś było z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nie bardzo tak. problematyczna w stosunku do ceny. Tak, to była Chociaż ja wiem, czy do ceny, ale problematyczna. Ale druga
w Staniszowie i też chcieliśmy pchać tak jakby kulę pod górę. Tak, na siłę, już widzieliśmy gdzie dom budujemy, już wszystko. Wszystko i sobie rozplanowaliśmy, gdzie tutaj stawi, wykopiemy i tak dalej. A mokro to tam było, wiecie, tam było tylko mokro i skała. Tak. Także i budowanie ciężkie no i większość by był staw, bo ale tam byśmy nie mieli miejsca. Tam mieliśmy 3 hektary, też za bardzo fajne pieniądze. Natomiast to były podzielone 2 działki, co nie? Że jedna miała chyba 1,5 i druga 1,5 plus minus. Tak, hektara tak. i były od siebie na tyle daleko, że jakby nie było szansy ich połączenia. Tylko tutaj negocjacje prowadziliśmy no, dość długo i w ostatecznym rozrachunku no... Ciągle nam podwyższali cenę generalnie No i tak tak jakby nie chcieli sprzedać. Chyba no nie tak chcieli wyszło. nam sprzedać po prostu, może później mieli innego kupca, nie wiem, rozmyślili się, ciężko powiedzieć, ale no już człowiek jakoś tak się przywiązał do tego, że to już jest twoje, bo na początku było tak, później nie, później tak, ale że coś tam... A pamiętasz, że w Kwieciszowicach też mieliśmy działkę? A, jeszcze jedna była tak samo w Kwieciszowicach. To w ogóle była taka trochę działka przypał, można powiedzieć. Działka przypał? Tak, bo z tego względu, że miała problemy ta działka, no komornik na niej siedział. I dowiedzieliśmy się o tym oczywiście na samym końcu. Jak już ofertę składaliśmy, jak już ofertę to złożyliśmy, wiecie, taki malutki problem, komornik jest na działce. Tylko No komornik fajny problem, nie? Tak, więc takie działki no, też podziękowaliśmy i też byliśmy, tam jeździliśmy z rodzicami po kilka razy, rozplanowaliśmy gdzie co będzie, no i też nie wyszło. I dobrze. I dobrze, no. I dobrze. Także wiecie, także bez stresu szukaj co tam chcecie szukać, co nie, jeśli jesteście w ogóle na tym etapie. Najważniejsze to wiecie co, w gruncie rzeczy to podjąć decyzję, bo zmiany są jakby najbardziej takie no, kosztowne, ale energetycznie. No, pamiętajcie, porzucacie to, do czego jesteście przyzwyczajeni i wpływacie na szerokie wody. Nie każdy to lubi, co nie? No trochę, wbrew pozorom, to trzeba mieć trochę ja nie uważamy się jak jakoś mega odważnych, no po prostu tacy, ale po prostu jakoś tak wiecie, my jesteśmy tacy bardzo żywiołowi, tak mi się wydaje. No, jak czujemy, że gdzieś, czujemy, że coś powinniśmy zmienić w swoim życiu, to po prostu zmieniamy. Chodź, podnieś swoją tą. Dobra. Staruchę. Słuchaj, wiesz, co tu się dzisiaj zbiera? No wiesz co? No dobra, podam ci to. Jedna. Myślałem, że ty się zatrzymasz, ale i tak mi się fajnie na ciebie patrzyło, jak lecisz. Ty zbierasz sobie. Ty sobie zbierasz. Za mną. Za mną, No! Nie ratować. Widzicie? Mogłem jej nie ratować. Zobaczycie, jak w następnym odcinku Marcin wystąpi sam w roli głównej, to znaczy, że mnie tutaj stoczył. Jesteście moimi świadkami. I vice versa. Vice versa, tak, ja ci dam vice versa. Ja się tak łatwo nie stoczę. Więc w razie czego szukajcie mnie. No. Będzie na pewno w plastikowym, niebieskim worku na śmieci. Bo tylko takie mamy w domu? Niekoniecznie w ten sposób, Klauduniu. Ale nie kazałem ci się spierdzielić. Ale zsuwam się. Wymyślił miejsce! Chciałem się jej pozbyć i dobrze mi szło. Gdyby nie to, że włączyłem kamerę i wyszło, by się ślizło. Dobra, chciała zrobić podsumowanie, to podsumowuj. Tak, no to puszczaj! Oj, ty cholera jasna. Dobra, no, na dzisiaj chcieliśmy wam serdecznie podziękować za popołudnie spędzone z nami, a w przyszłym tygodniu zabieramy was w góry. Mam nadzieję, że tego starego ramola uda mi się wyciągnąć. Wiecie, to jest tak powiedzmy 50-50. 50-50. O ile dożyję, o ile mnie tutaj nie skaturla, zaraz nie pchnie w tą przepaść. Nie, no co wy. Co za gadanie w ogóle. Co za gadanie. Dobra, dziękujemy. Wszystkiego dobrego, spokojnego i radosnego wieczoru. Tak jest. Podsumowując wszystko, co powiedzieliśmy, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Stare porzekadło i tak jest. Dokładnie. Słuchajcie. Głowa do góry, cokolwiek by się nie działo. Górki są po to, żeby je pokonywać albo obchodzić. Albo obchodzić, właśnie. No, więc Więc Klaudia pokona i ja obejdę. I podniosę. Ale za co? Za co, mamo? O Jezu. Ona chyba piła, za to chyba ma tą aroniówkę, o której mi nic nie mówi. No tak. Chodź na tą aroniówkę do domu. Idę. Pa!
Nie, to grupę czekaj, bo to był... Nie trzeba się kurwa źle. No, odbierz, na co czekasz? Halo, kto tam? Nie. Kurwa, jak to zabrzmi?